Siemanko, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem poruszymy kwestię armii, co najlepiej tworzyć w armii. Pobawimy się trochę na polu bitewnym, porozmawiamy trochę jeszcze o dyplomacji. No to lećmy po kolei. Pierwsze co, zrekrutuję sobie przykładowo gościa tutaj w mojej stolicy. Moja stolica wygląda na tej zasadzie. Jest coś dla kasy, jest coś dla armii. No i w sumie tyle. Dlaczego wchodzę na stolicę? Zrekrutowałem gościa, żeby wam pokazać, jeśli chodzi o możliwości werbunkowe. Jeśli dobrze to rozegramy, w większości miast można fajnie wybudować dużo kuźni, które zwiększają globalne rekrutacje oraz zwykłe lokalne rekrutacje. I tutaj można zrobić tak naprawdę pełną armię w ciągu jednej tury. Tak samo na froncie najlepsze to jest rekrutowanie globalnej armii, bo w sekundę tak naprawdę w jedną turę masz zrobioną pełną armię, która nie musi być jakaś z najlepszych lotów, ale na przykład obroni ci miasto przed jakimś tam najeźdźcą, bo na przykład wywołana jest jakaś wojna z randomowym gościem niepotrzebnie, po prostu przypadkiem, tak? Dodatkowo powiem Ci o rekrutacji globalnej, jakie są plusy a minusy. Plusem jest to, że możesz zrekrutować tę armię gdziekolwiek chcesz, a minusem jest to, że jest ciut droższa, ale jak tu patrzymy chociażby po tych tańszych jednostkach, no to różnica jest 25% około, więc w sumie niedużo. Gdy jesteśmy jeszcze przy rekrutacji, to porozmawiajmy, co najlepiej budować, jakie armie. Moim zdaniem najlepiej zbudować armię taką dosyć uniwersalną, czyli zrobić przykładowo parę jednostek piechoty z mieczami na przykład, czyli to jest jednostka przeciwpiechotna. Dodatkowo coś z halabardami też jest dosyć dobre, bo zatrzyma ci konnicę. Jakieś 2-3 jednostki strzelców dosyć dobrych. Tylko tak, na przykład Imperium ma muszkiety, muszkiety strzelają tylko na wprost, więc jeśli twoja jednostka będzie zasłaniać, to nie będą strzelać. Kusznice czy tam łucznice, no to nie będą strzelać tam do góry, więc spokojnie wszędzie strzelą. 2-3 jednostki kawalerii też często się mogą gdzieś tam przydać. Z tego względu, jeśli przeciwnik będzie miał jakąś, nie wiem, artylerię, to można spokojnie schować konnicę do lasu i potem wjechać mu na plecy, bo tak naprawdę komputer nie chroni w ogóle artylerii. Komputer idzie po prostu rurę do przodu. Dodatkowo można zbudować typu jakieś machiny wojenne lub potwory i one bardzo dobrze sobie radzą na przykład z piechotą, z konnicą. Są też potwory, które strzelają. To jest bardzo dobra rzecz. Artyleria to też jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli oczywiście posiadasz. Budować na przykład, nie wiem, wyrzutnie piekielnych fajerwerków. To jest artyleria, która ma bardzo szeroki rozstrzał, więc bardzo łatwo sobie radzić z każdą piechotą lub konnicą, która na przykład się gdzieś tam zatrzyma. Podsumowując rekrutację armii, buduj armię dosyć uniwersalne, czyli na przykład trochę tego, trochę tego, trochę tego, lub zależne od sytuacji, czyli przykładowo jeśli walczysz z osobami, które używają bardzo dużej piechoty, na przykład jednostki chaosu używają w większości piechoty, ewentualnie trochę konnicy, no to jak zbudujesz armię pikinierów, dodatkowo jakichś paru strzelców, artylerię, no to bez problemu wygrasz nawet na automacie. O automacie za chwilę porozmawiamy, jeśli chodzi o automatyczne walki, bo to jest bardzo ciekawy temat i tak naprawdę obszerny. Zatem porozmawiajmy trochę o dyplomacji. Tutaj wziąłem neutralnego gościa, z którym nie mam wojny, nie mam handlu, nie mam nic. Zacznijmy od podstawowych rzeczy. Mamy też, jeśli wejdziemy sobie w handel, czy wejdziemy sobie w jakiekolwiek rzeczy, mamy pokazaną też siłę na świecie. Czyli na przykład Grimgor jest najsilniejszy na świecie chwilowo, ma dużo ziem i jakieś tam negatywne do nas nastawienie, choć się w końcu poprawia. Więc na takie rzeczy warto zwrócić uwagę, jeśli zaczynasz jakąkolwiek wojnę. Czasem jest tak, że jeśli nawet to jest pierwsza siła na świecie, jak dobrze zrobisz koordynację wojenną, czyli ustawisz 2-3 armie, żeby dobrze mu wyłapać głównego bohatera, no automatycznie jego siła na świecie bardzo drastycznie spadnie i im bardziej spada jego siła na świecie, tym szybciej będzie dążył do jakichś tam pojednania, czyli będzie chciał traktat pokojowy przykładowo. Ja na przykład traktatów pokojowych jakoś za bardzo nigdy nie stosowałem. No chyba, że miałem już tak ciężką sytuację na mapie, że no wymagało to tego po prostu. Wracając do tej tabelki, tutaj mamy naszą siłę, mamy niezawodność. Ja mam bardzo niską, z tego względu, że jeśli gdzieś tam wypowiesz wojnę z kimś, co miałeś pakt agresji, czy jakieś tam handle, no to niezawodność ci spada i cały świat cię zaczyna nienawidzić. Im bardziej jedziesz na niskim jakimś ustawieniu niezawodności, tym dla ciebie gorzej, bo łatwiej jest tak, że ktoś ci wypowie wojnę, więc najlepiej gdzieś trzymać przy zielonej granicy, na przykład na niskim, czy tam lepszym troszkę i nie będą cię aż tak bardzo atakować. Chyba że jesteś wysoką siłą na świecie, no to w większości po prostu boją się ciebie, tak? Kolejnymi rzeczami to są stosunki, czyli z kim mamy sojusz obronny. Sojusz obronny to jest to, jeśli ktoś ci wypowie wojnę, w większości sojusznik ci pomoże.
Sojusznicy wojskowi to też jest bardzo na podobnej zasadzie. Oczywiście wrogowie i partnerzy handlowi. Plus dodatkowo tu masz dobra handlowe, czyli co na przykład twoja frakcja w tej danej chwili wytwarza i te wszystkie rzeczy możesz nimi handlować i sprzedawać innym. Dodatkowo wejdźmy sobie w kogoś, kto nas aż jakoś za specjalnie nienawidzi, a jest dosyć dobrze do nas nastawiony. No, weźmy przykładowo te elfy. Jeśli chodzi o propozycje, twoje żądania, traktaty, tu traktaty to będzie ci wszystko pokazywać, co już przykładowo masz z daną frakcją. Propozycje, czyli co ty możesz proponować. Pakt o nieagresji, czyli tak, żeby w miarę nie wchodził na twoje ziemię i nie chciał za bardzo szybko z tobą walczyć. Umowy handlowe, dostęp wojskowy, czyli dajesz na przykład zezwolenie, że ten sobie przejdzie przez twoją ziemię i na przykład będzie gdzieś bardziej zadowolony, niż na przykład jak go będziesz chciał stamtąd wyrzucić. No sojusze obronne to mówiłem, że bardziej będziemy się wtedy bronić, jednocześnie ty go, albo on ciebie. Dodatkowo sojusz wojskowy działa na podobnej zasadzie. Dodatkowo mamy jeszcze opcję zapłaty, czyli macie na przykład za coś zapłacić, po prostu daninę, bo tak, bo inaczej będzie miał wpierdziel. Lub wypowiedzenie lub dołączenie do wojny, dołącz do wojny przeciwko, czyli możesz po prostu założyć jakieś propozycje, ewentualnie żądania, żeby on dołączył do wojny, bo na przykład mu zapłacisz. I wypowiedzenie wojny, czyli standardowo. To są takie dosyć ważne rzeczy. Jeśli wejdziemy jeszcze w dyplomację, mamy coś takiego jak koordynację działań wojennych. Czyli ja się nigdy osobiście tym za specjalnie nie bawiłem. Tu masz taki dochód pasywny, czyli im bardziej oni cię lubią, jakieś rzeczy dla nich robiłeś, masz więcej dostępu i możesz na przykład wybrać, żeby ten cel na przykład zaatakowali, czy tam bronili, cokolwiek. No tak jak tu wszystko pisze. Prośba o armię, posterunki, misje. No jest po prostu wszystko. Wydaje mi się, że tyle odnośnie dyplomacji chwilowo wystarczy. Bardziej skupimy się może na samej walce, na taktyce, żeby jakoś na przykład przetrwać, dużo armii nie tracić. No i też porozmawiamy trochę o automacie. Więc pierwsze co, weźmy sobie na przykład twojego bohatera, zobaczmy jaką on ma armię. Tutaj widzimy, że mamy halabardzistów, jakąś gwardię zwykłymi mieczami, samych strzelców, jakiś jeden czołg, jakąś artylerię. I na przykład pokazujemy sobie na tego Ariellę świetlistą. I tu masz taki pasek tak naprawdę zielony i czerwony, czyli kto bardziej gdzieś tam ma szanse wyrównane, jeśli chodzi o armię. Sprawdzasz sobie też, co on ma za armię. I gdzieś tak wstępnie kalkulujesz, żeby go na przykład zaatakować. Ja z nim mam sojusz obronny, więc ludzie mnie strasznie będą nienawidzić, jak wypowiem mu wojnę. Ale dla testu wypowiemy mu wojnę. I teraz masz opcję, kto dołącza do wojny, jakich sojuszników, twoich sojuszników i możesz ich wezwać, bądź na przykład nie. Tu jest ogólna siła na przykład twoich sojuszników i na przykład jego sojuszników. To jest po prostu, znaczy my mamy niby słabszą armię, ale nieważne. Teraz tak, zgadzamy się na to, wezwijmy swoich sojuszników. Tu potem ci powie, kto dołączył, a kto do wroga dołączył, czyli w sumie nasza siła i tak jest zdecydowanie większa. No dobra. Podeszliśmy do bohatera. Teraz tak. Umiarkowana bitwa. Region, łąka. Można sobie gdzieś tam podejrzeć sobie ten region. Tutaj mamy zwiat polowy, żeby wyświetlić mapę. Możemy coś takiego sobie zrobić, ale ja osobiście rzadko kiedy to używam. Teraz tak, wynik bitwy automatycznej. Pyrrusowe zwycięstwo, czyli gdzieś tam wygramy, ale troszkę dużo możemy stracić. No okej. Jak to on sobie liczy? Sprawdzasz sobie, co on tu ma za armię. Widać, że ma jakąś konnicę, ma jakieś potwory. No to potwory na przykład bardzo szybko zjadą z tego względu, że masz, nie wiem, muszkiety, masz strzelców, którzy mają dużą siłę pocisków, nawet dosyć spory zasięg. On za bardzo strzelcami to widzę tutaj nie operuje. W większości jest to piechota. Piechotę jak łatwo zmiażdżyć? Łatwo ich zmiażdżyć przykładowo artylerią, która tym bardziej ma szeroki rozstrzał, jak, nie wiem, nasza wyrzutnia fajerwerek. Jest dosyć fajna. Mamy czołg. Czołg bardziej paruje się na jednopoziomowym strzale, czyli po prostu precyzyjny, skoncentrowany strzał, więc łatwo będzie uszczelić bohatera. Tutaj bohater ma miecz Kane'a chyba. Dokładnie, to jest bardzo unikatowy, mocny przedmiot. I co dalej? No dalej to trzeba zawalczyć, tak? Więc włączamy sobie stoczenie bitwy, bo na automacie nie będziemy walczyć. Choć wracając do automatu, przez to, że mamy dużo na przykład piechoty i strzelców, to jego piechota i potwory bardzo źle kalkuluje, więc automatycznie jest duży plus dla nas, więc on po prostu no, nie ma szans wygrać. Często jest tak, że tutaj automat ci pokaże szlachetną porażkę, ale gdy sobie wywnioskujesz, jaką ty masz armię, jaką ma on, ewentualnie jak już jest dosyć ciężko, to sobie zobacz, jaki jest teren, czy to są góry, czy to są lasy, cokolwiek,
żeby wywnioskować, czy masz w ogóle jakieś szanse, czy nie. Bo teren bardzo dużo ci daje. No dobrze, zatem jak doszło do walki, musisz teraz weryfikować teren, to jest bardzo ważna rzecz. I zweryfikować swoje jednostki i jego jednostki. Jak możecie na przykład zaatakować, żeby nie było czegoś takiego, że nie masz czym się bronić. Na przykład masz artylerię, ale nie masz piechoty, żeby obstawić tego. Ja na przykład bardzo dużo w armii mam strzelców, więc oni będą dosyć fajnie sprawdzali się na jeździe konnej, na piechocie, na potworach, ewentualnie jednostkach latających. Ale zwróćmy uwagę na pierwszą rzecz. Co najlepiej zrobić jest na samym początku. Na samym początku najlepiej jest się dobrze ustawić się najlepiej w wysokiej pozycji, jeśli on ma konnicę, to żeby nie miał dużej premii szarży, będzie musiał na przykład wjechać przykładowo pod tą górkę, tak? Więc dużo straci na szarży, a poza tym mamy halabardzistów, więc bardzo łatwo ich zatrzymają. Więc konnica na przykład przykładowo już jest załatwiona, bo nic więcej za bardzo nam nie zrobią. Widzę, że mam bardzo dużo piechoty, a jakieś tam rydwany, ale to też liczymy jako kawalerię, więc nie zwracamy na to w ogóle uwagi. Ma jakąś tą balistę polową, no i w sumie no więcej nic nie ma. Ma jakiegoś potwora latającego i bohatera. Jak najłatwiej pokonać tak naprawdę każdego prawie komputera? Najszybciej wybić mu bohatera. Są też takie strategie, nie wiem czy kiedyś ktoś oglądał, ale przetestowałem coś takiego, że jeśli polecę mu tym bohaterem, to on tymi latającymi jednostkami za mną podąży. A że on tutaj nie ma strzelców, to mogę bez problemu sobie tu prawie w sumie podjechać. Jedynie co ma jakieś dwie, widzę, jednostki strzelające, te rydwany plus jakąś konnicę. I automatycznie wyciągniesz tego bohatera na strzał, ustawiasz sobie strzelców i oni sobie go wystrzelają. Automatycznie jego dyscyplina, bo dyscyplina jest bardzo ważna, to jego dyscyplina spadnie. Im mniejszą dyscyplinę mają jednostki, tym szybciej się wyłamują. Więc co najlepiej teraz zrobić? Ustawić sobie przykładowo, nie wiem, czołg jest u nas bardzo wybity, ale posiada bardzo daleki zasięg. Można sobie go gdzieś ustawić na samym początku, jak najdalej. Jeśli chodzi o strzelców, o armaty, też możemy sobie wysunąć dalej. Niech od razu ich tutaj penetrują, niszczą wszystko jak leci. Muszkiety zawsze jest najlepiej dać na sam początek. Niech oni się wystrzelają ile wlezie. Oni też mają dosyć sporo pancerza, więc nim ta konnica dojedzie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 jednostek samych muszkietów, to oni tak naprawdę wystrzelają ich jak kaczki. Przykładowo mamy już dosyć dobrze rozplanowane, czyli muszkiety penetrują cały oddział. Tak samo nasze armaty wystrzeliwują, na przykład możemy mu zniszczyć samą tą, nie wiem, balistę, co tutaj ma. Gdybyśmy mieli konnicę, moglibyśmy ją ukryć w lesie i na przykład jak on podejdzie jednostkami, a my się możemy przesunąć do tyłu, żeby uniknąć na przykład ostrzału, to wjeżdżamy sobie wtedy na przykład kawalerią, jedziemy tak i wjeżdżamy mu w balisty. Tak jak już mówiłem na wcześniejszym filmiku, albo to było tym, już nie wiem, tak naprawdę komputer nie broni swojej artylerii. Tak samo czasem strzelców, więc najłatwiej jest wtedy ukryć jakieś potwory, coś co szybko biega, co ma dużo prędkości w jednostce i mu wjechać po prostu na plecy. Ważną rzeczą w walce jest flankowanie, czyli przykładowo jeśli tutaj będziemy walczyć pikinierami, tak, z jego piechotą, to najlepiej wtedy wjechać na przykład, rozrysujemy to na pobocznym, przykładowo mamy coś takiego. Ci walczą na wprost z nimi. Tutaj flankujemy na przykład bokiem, drugim bokiem i automatycznie ich dyscyplina bardzo spada i bardzo szybko się wyłamują, czyli bardzo szybko pokonujesz jednostki, nawet takie, które posiadają bardzo dużo pancerza czy dyscypliny, bo odskrzydlenie po prostu zmniejsza im morale. To jest bardzo ważna rzecz, zawsze ją zapamiętaj. Jeśli walczysz przykładowo z jednostkami nie wiem, to będą przykładowo, dajmy na przykład krasnoludy. Krasnoludy bardzo dużo budują na przykład piechoty i bardzo dużo artylerii. Oni za bardzo nie mają konnicy, więc oni będą się przykładowo gdzieś tam bronić, albo tam strzelcami cię próbować bić i artylerią. Wtedy, jeśli masz teren na przykład, nie wiem, grasz przykładowo kornem albo osobą, która ma samą piechotę, ta gra nie jest przegrana. Dlaczego? Bo jak będziesz miał teren z dużą ilością drzew, jego artyleria tak naprawdę no aż tak cię nie przebije, więc dużo ci nie zrobi. On będzie musiał podejść, więc możesz też go zaskoczyć. I wystarczy zbudować na przykład jakąś podstawową armię, najprostsze, nie wiem, jednostki bojowe, jakieś psy bojowe, cokolwiek, żeby potem zablokować tych strzelców, czy tam artylerię, aż piechota sobie na spokojnie tam nie dojdzie. Więc musisz bardzo dużo myśleć o terenie. Teren ci daje największą przewagę, jaką ci może dać.
No i automatycznie zbudowanie jednostek, żeby jakiś sobie styl ogarnąć. Ja na przykład bardzo dużo działam na artylerii, bo jest fajna zabawa po prostu. Artyleria, jakąś konnicę, jakieś coś do obrony. No i tyle. Dobra, zacznijmy przykładowo bitwę. Niech ona się tu ruszy. Nie będziemy jej całej toczyć, bo filmik by był 20-minutowy, 30, więc bez sensu. Bardziej mi chodzi o jedną rzecz, żeby ci pokazać. Jeśli przytrzymasz lewy shift i weźmiesz jednostkę, możesz rysować, jak ona ma podążać. Czyli oni na przykład pójdą tędy i będą tam sobie dochodzić. Na spokojnie. Jak widzisz, tutaj bardzo mocno na przykład plądruje ta jednostka, jeśli chodzi o strzelająca. Oni nie wiedzą w ogóle, co mają zrobić. Weźmiemy sobie tego bohatera. Jest tu trochę taki miszmasz. Dlatego też musisz zwracać uwagę, że nieważne, czy tam ci pokażesz szlachetną porażkę, czy nie, musisz samemu ocenić po prostu, jak najbardziej się to opłaca, tak? Tutaj raczej ta walka bez problemu do wygrania. No, ci poszli, bo im zaznaczyłem te chodzenie. Niech se teraz tak wracają i niech se tam chodzą. No jak widzisz, to dosyć mocno ich tutaj ostrzeliwują. Ja tu mam źle ustawioną tą armię, ale to jest po prostu przykładowo. Widzisz, jego bohater się tak naprawdę ruszył do naszego. Teraz automatycznie wystarczy, żebyś go tutaj podsunął. Zaznaczasz sobie strzelców. No i niech se go tu wystrzelam. Ten bohater mocno bije, bo ma ten miecz unikatowy. Wydaje mi się, że wszystko najważniejsze ci przekazałem. Jeśli na przykład nie zrozumiałeś paru kwestii, napisz w komentarzu, postaram ci się to wytłumaczyć. Zawsze możesz wejść na mój kanał Twitcha i na przykład na live'ie też zapytać, też ci postaram się wytłumaczyć wszystko. No i zostają nam wiadomo komentarze. Jeśli filmik ci się podobał, zapraszam do lajka, do komentarza i do kolejnych moich filmików, żeby sobie zobaczyć. Hejo!